Witam dzisiaj po południu. Szok! Wyobrażasz sobie, że już w maju albo w czerwcu będziemy w deflacji? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Szok! Wyobrażasz sobie, że już w maju albo w czerwcu będziemy w deflacji? Zaczynamy ten materiał od wykresu pokazującego, jakie są teraz zapasy gazu w Europie. I widzimy, że na przestrzeni takiej średniej, wieloletniej obecne zapasy ceny gazu są wyraźnie podwyższone i ta potencjalna dalsza trajektoria zachowania się zapasów ceny gazu będzie tym czynnikiem, który będzie po pierwsze dawał stabilizację i bezpieczeństwo tutaj energetyczne w Europie, ale po drugie będzie miało wielki wpływ na zachowanie ceny samego gazu ziemnego. A jako, że jest zdecydowanie więcej zapasów niż średnia i popyt jest mniej więcej taki stabilny, można spodziewać się i rynek już to teraz wycenia, że będziemy świadkami kontynuacji tendencji spadkowej ceny gazu. I na następnym wykresie widać, jak od 2021 roku zachowuje się cena gazu. I widzimy, że te ekstrema, silne maksima, bardzo gigantyczny wzrost cen gazu miał miejsce i kulminował dokładnie w okolicach sierpnia i września poprzedniego roku, a później widzieliśmy gigantyczne spadki ceny, a to załamanie sięga już grubo ponad 90%, więc określenie krach na gazie jest jak najbardziej uzasadnione. Natomiast to, jak zachowuje się cena gazu, ma wielki, bezpośredni wpływ na inflację w strefie euro. I na tym wykresie jest także zaznaczona inflacja producencka, czyli to, jakie są ceny wszystkiego, co wychodzi generalnie z europejskich fabryk, i widzimy, jak bardzo teraz dynamicznie ta inflacja spada. I dzisiaj poznaliśmy dane o inflacji za kwiecień i widzimy, że potwierdza się to, że zachowanie ceny, zachowanie inflacji jest ściśle skorelowane z zachowaniem ceny gazu ziemnego w Europie. Więc wniosek jest taki, że skoro obserwujemy w ostatnich dniach i w ostatnich tygodniach kontynuację tendencji spadkowej ceny gazu ziemnego, więc jest ogromnie prawdopodobne, że wkrótce inflacja producencka będzie dalej spadać. A jako, że dzisiaj poznaliśmy dane za kwiecień i okazało się, że inflacja producencka jest niższa niż zakładały prognozy, było 1%, a prognoza była 1,7%, więc widzimy, że procesy dezinflacyjne się nasilają i mamy kontynuację tej niezwykle optymistycznej i ważnej tendencji. Jest ogromnie prawdopodobne, że jeżeli ta dynamika będzie kontynuowana, a jak widzieliśmy na zachowaniu ceny gazu w maju tendencja spadkowa była zachowana, to już w maju, a już najpóźniej w czerwcu będziemy świadkami deflacji, nie tylko dezinflacji, ale deflacji na inflacji producenckiej w strefie euro i prawdopodobnie przełoży się to także na zachowanie inflacji producenckiej w innych przyległych do strefy euro regionach. Widzimy, jak ta inflacja się wprost załamała, jak ona dynamicznie spada w tym ujęciu średnioterminowym, a jeszcze lepiej to widać od samego początku zbierania tych danych, że krach na inflacji producenckiej jest uzasadniony i można się spodziewać z powodu tego, że kulminacja efektów bazy będzie dopiero na przełomie sierpnia i września, że prawdopodobnie aż do września, czyli do października, kiedy te dane będą publikowane, będziemy świadkami dynamicznych spadków inflacji, pogłębienia deflacji, że deflacja będzie się nasilała, może przybrać wartości grubo powyżej dwucyfrowych i oczywiście będzie to bardzo dobra wiadomość dla perspektyw inflacyjnych, także na inflacji konsumenckiej. Warto o tym pamiętać oraz oczywiście może to wpływać na to, jakie będą założenia dalszej polityki monetarnej w strefie euro, o czym będzie za chwilę. Natomiast przełożenie zachowania inflacji producenckiej w strefie euro na inflację w Polsce także nam jednoznacznie sygnalizuje, że i polska gospodarka, zwłaszcza w trzecim kwartale tego roku,
może się otrzeć i prawdopodobnie będziemy świadkami deflacji w Polsce na inflacji producenckiej. Jeszcze pamiętamy, parę miesięcy temu mówiono o hiperinflacji, a ci wszyscy, którzy mówili, że inflacja ma charakter popytowy i że należy podnosić stopy procentowe, wieścili, że te stopy muszą iść do góry, a okazało się, że zupełnie jest odwrotnie z powodu tego, że inflacja ma charakter podażowy, jest związana z zachowaniem węglowodorów, ropy naftowej, gazu ziemnego w strefie euro i teraz, kiedy to zachowanie ceny gazu przybiera formę krachu, dynamika spadkowa jest ogromna, ceny od szczytów spadły o 90%. Widzimy, jakie jest to momentalne przełożenie na zachowanie inflacji producenckiej, więc prawdopodobnie podąży za tym także inflacja konsumencka, także w Polsce. A czy ty zgadzasz się z tezą, że wkrótce będziemy świadkami deflacji na inflacji w Europie i w Polsce? Daj znać tam na dole w komentarzu. I także na dole w opisie jest link do specjalnego nowego materiału o tym, że szampan leje się na rynkach finansowych. Skąd taki optymizm, chociaż mamy do czynienia z mieszanymi danymi z globalnej gospodarki? Naprawdę skąd się biorą takie dobre, fantastyczne nawet rynkowe nastroje i czy Fed dokona pauzy w polityce monetarnej? Warto się z tymi materiałami zaznajomić. One są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Jakie są perspektywy? Na chwilę obecną widzimy na następnym wykresie oczekiwane stopy procentowe w strefie euro w kolejnych miesiącach i widzimy, że rynek cały czas jednak spodziewa się 2 podwyżek stóp procentowych o 25 punktów bazowych i mają one kulminować w okolicach października tego roku, czyli jeszcze 2 klasyczne o 25 punktów bazowych i być może jest bardzo duża szansa, jest 95% prawdopodobieństwa, że na następnym posiedzeniu w przyszłym tygodniu, 15 czerwca, będziemy świadkami takiej podwyżki o 25 punktów bazowych, a ta ostatnia miałaby mieć miejsce we wrześniu. Czy tak się stanie, będziemy to monitorować, natomiast te dane o inflacji są szokiem z powodu tego, że jeszcze parę miesięcy temu ludzie myśleli, że będziemy świadkami hiperinflacji, a tutaj jesteśmy w połowie roku w deflacji i będziemy świadkami pogłębienia tego zjawiska deflacji. Drodzy Państwo, jeszcze raz przypomnę, deflacji, nie dezinflacji, deflacji na inflacji producenckiej. Za tym będzie podążała inflacja konsumencka. Jakie dzisiaj jeszcze poznaliśmy dane? Dzisiaj mamy dane finalne, odczyty wskaźników PMI dla strefy euro, dla różnych krajów i także dla Stanów Zjednoczonych. Będziemy je porównywać, te dane w Europie ze Stanami Zjednoczonymi. No i będziemy wiedzieć więcej, być może rynek na to będzie reagować i widzimy, jak te dane kształtują się względem prognoz. Dla strefy euro są nieco słabsze niż zakładał konsensus rynkowy, ale to już jest weryfikacja danych, które poznaliśmy 2 tygodnie temu. Jak mogą zareagować rynki finansowe? Przede wszystkim te stopy procentowe, skoro procesy dezinflacyjne przekształcają się w procesy deflacyjne, mogą doprowadzić do tego, że rentowności jednak nie będą chciały aż tak mocno spadać. Natomiast na chwilę obecną Amerykanie, którzy mają bardzo dużo potrzeb pożyczkowych w najbliższych dniach z powodu kryzysu limitu długu, to może powodować, że te rentowności jednak nie chcą tak mocno spadać. Jednak moim zdaniem wkrótce taka tendencja na spadki rentowności amerykańskich i światowych obligacji znowu wystąpi z powodu właśnie perspektyw na że procesy dezinflacyjne zmienią się w procesy deflacyjne także w Europie. Jeśli jesteśmy świadkami kontynuacji tendencji spadkowej na euro-dolarze, warto być tego świadomym i przekształca się to cały czas w optymizm na giełdzie na Wall Street i moim zdaniem rynek powinien być przygotowany, że możemy być świadkami kontynuacji tej tendencji wzrostowej i to pomimo tego, że Standard & Poor's sięga o 20% odbicia od swoich październikowych minimów. Bardzo często ten poziom jest taki kluczowy, bardzo istotny. Jeżeli tendencja wzrostowa będzie kontynuowana, to hossa stanie się faktem także na indeksie Standard & Poor's. Natomiast w tendencjach spadkowych takie odbicie o 25% może być zwiastunem także odbicia. Dlatego też moim zdaniem cały czas sytuacja jest binarna, chociaż rynek pokonał ten poziom 4200 punktów na indeksie Standard & Poor's. A dlaczego należy uważać? Ponieważ ilość spółek na indeksie Standard & Poor's, które tworzą nowe roczne minima, jest zdecydowanie wyższa niż ilość spółek, które tworzą nowe
roczne maksima. Warto być świadomym tych wskazań, które są teraz generowane przez rynek na fali tendencji wzrostowej. Widzimy relatywną słabość zachowania europejskich spółek i prawdopodobnie jest to związane z zachowaniem europejskiej waluty. I na następnych wykresach chciałbym pokazać korelację zachowania Bitcoina z indeksami giełdowymi i tymi w Stanach Zjednoczonych i tymi w Chinach, co potwierdza tylko, że mamy teraz do czynienia z bardzo wyraźną korelacją zachowania ryzyka, więc jeżeli ryzyko jest kupowane, to jest ogromnie nieprawdopodobne, że także Bitcoin będzie kontynuował tendencję wzrostową. Wniosek jest taki, skoro mamy wzrosty indeksów giełdowych i w Stanach Zjednoczonych i próbę odbicia w Chinach, to Bitcoin ma szansę także żeby wygenerować jakieś większe wzrostowe odbicie swojej średniej dwustosunkowej na wykresie tygodniowym, która ta średnia wyznacza wsparcia w rejonie $26,000. Rynek surowcowy powiela zachowanie amerykańskiego dolara, czyli złoto zachowuje się klasycznie. Rentowności rosnące i umacniający się dolar to jest środowisko niesprzyjające wzrostowi ceny złota. Miedź utrzymuje się nad poziomem tej strefy krótkoterminowego wsparcia, która jest zaznaczona na wykresie, więc mamy sygnały pro kontynuację tendencji wzrostowej, więc tutaj myślę, że popyt powinien się cieszyć i mamy także próbę zanegowania tendencji spadkowej w krótkim terminie na cenie ropy naftowej, jako że udało się obronić dzisiejszą lukę, dlatego też byki jednak mają lepszą sytuację i możemy być świadkami kolejnych ataków na opór $75. I na koniec polskie aktywa. Warto zwrócić uwagę, że presja na polskiego złotego cały czas występuje. To jest powiązane z zachowaniem polskich aktywów, ale teraz przede wszystkim polskich obligacji, które znowu spadły poniżej 6% i także giełdy papierów wartościowych, która wyszła już ewidentnie nad poziom 2000 punktów, a to sygnalizuje nam wszystkim, że rośnie prawdopodobieństwo ruchu w okolicy 2400-2500 punktów, czyli hossa na GPW wchodzi w kolejną fazę, a to jest dobra wiadomość, sprzyja popytowi na ryzyko. Zachowanie złotego to potwierdza. Rynek złotego w ogóle nie reaguje na zachowanie euro-dolara, więc siła inwestorów zagranicznych, którzy tutaj lokują swoje kapitały, jest ogromna, stąd też plus te zachowanie techniczne, myślę, że zwiększa i to radykalnie prawdopodobieństwo, że wkrótce będziemy świadkami ruchu w okolicy tych oporów, a to daje perspektywę jeszcze prawie 20% szansy na potencjalny ruch do góry, dlatego też prawdopodobieństwo wzrostów jest scenariuszem bazowym. I na koniec, drodzy Państwo, zachęcam do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu o tym, że szampan leje się na rynkach finansowych. Mocno mieszane dane makroekonomiczne z gospodarki jednak powodują wzrosty indeksów giełdowych, warto być tego świadomym. I skąd są takie dobre nastroje rynkowe oraz czy Fed będzie rzeczywiście pauzował w polityce monetarnej, czy jednak będą te stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych szły do góry. Warto się z tymi materiałami zaznajomić, by po prostu wiedzieć więcej. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, życzę dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu. Do zobaczenia. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.